Link start! Wiem, że pominąłem cały drugi sezon i film, ale jest pewien dziwny moment w sezonie trzecim, o którym chciałbym dzisiaj pogadać. Zamknięty w wirtualnym świecie podziemia Kirito, wraz ze swoim najlepszym przyjacielem Yujio, wybacz Klein, dotarli do centralnej katedry w celu uratowania przyjaciółki tego drugiego, której wyprano mózg. Wywiązała się dramatyczna walka, w trakcie której Alice i Kirito wylatują na zewnątrz. Zawieszeni na murze, zmuszeni są zawiązać tymczasowy rozejm. Jeśli oglądaliście bądź czytaliście Alicyzację, to z pewnością brzmi bardzo znajomo. Z tym, że to było dawno i nieprawda. Podczas gdy oboje wiszą kilkadziesiąt pięter nad ziemią, Alice robi się głodna. A Kirito w odpowiedzi wyciąga z plecaka kubek makaronu Aimido. Jakiego plecaka pytacie? No wiecie, tego marki nie zadawaj głupich pytań. Tymczasem Yujio postanawia ruszać dalej, modląc się o bezpieczeństwo przyjaciół. Kirito daje pełną instrukcję posługiwania się kubkiem. 内蓋だよ。片手で外せるぞ。そう。フォークが粉で汚れるのを守ってくれているんだ。お前がアドミニストレーターを守っているようにな。くだらない例えをするな。容器が他のと違ってエコカップだから片手で持っても熱くないんだ。お前は剣士ではなく食品会社が転職なのではないか。 Oczywiście nie da się tego zjeść bez wrzątku, ale od czego jest rycerz integralności, jeśli nie od bycia przenośną kuchnią? システムコール、ジェネレートサーマルエレメント、ヒートウォーター。 To zobacz, jak się siamy. Wcale się tak nie różnimy. Wtem! 何？ミニオンだと。こいつらアイミドを狙ってるぞ。アリス、蓋を閉めてくれ。わかった。 Must have been the wind. Tymczasem bardzo zdeterminowany Yu-Gi-Oh! Szykuje się do walki z najlepszą postacią w Alicyzacji. Zagrożenie zażegnane, pora zjeść. Oczywiście, ponieważ Kirito trzyma kubek, sztuciec jest w ręce Alice. アリス、先どうぞ。アリス、俺も食べたいんだが、食べさせてくれないか。断る。でもこの状況だと食べさせてもらうしか方法が。嫌だ。なんで？ W międzyczasie Eugeniusz zdołał dotrzeć do samej administrator. Zdoławszy dostać się na bezpieczną półkę, Kirito i Alice mogą delektować się posiłkiem. Gdzieżeś ty pomieścił te wszystkie kubki, ty wąbacie? Chwila. Jakżeś w ogóle przemycił ten wynalazek z prawdziwego świata do wirtualnego, do którego nawet nie wszedłeś z własnej woli? I ten świat rozumie, na jakiej zasadzie działa to badziewie? A może ty tak bardzo uwielbiasz ten makaron, że otworzyłeś opakowanie, zrobiłeś makaron z mąki i nawet zrobiłeś widelczyki. W przerwach między machaniem mieczem a obrzejaniem się ciastkami. Coś wam się chyba w głowach. To tylko głupiutka reklama japońskiego makaronu błyskawicznego. Ale gdybym kiedyś trafił na coś takiego w telewizji, czułbym się skonfundowany. Powiedzcie, kiedy ostatnio widzieliście reklamę jakiegoś produktu, jakiegokolwiek, która wykorzystywałaby postaci i stylistykę z jakiejś znanej marki? Były dawno temu krótkie reklamy z Flintstonami palącymi Winstony. Mieliśmy niby killera reklamującego żywiec zdrój, ale w ogóle nie przypominał killera. Ale Japonia to w ogóle zupełnie inny poziom reklam. Ta animacja trwa 4 minuty. I nie licząc paru klatek czy przekomicznego, leniwie animowanego momentu z minionkami, wygląda jak fragment faktycznego odcinka i w przeciwieństwie do takich reklamówek Dennis, które nie zatrudniły aktorów z fant 400 i pokazywały postaci od tyłu, tutaj słyszymy tych samych aktorów co w anime. Jedyne co zdecydowanie odstaje to muzyka, która na pewno nie pochodzi z serialu i prawdopodobnie nie została skomponowana przez Yuki Kajiurę.
powstawało więcej takich reklam, to nawet bym się nie obrażał. I nie chodzi mi nawet o sam fakt, że jest animacja i słyszę znane postaci. Chodzi o stworzenie nowego materiału od podstaw zamiast recyklingu istniejących nagrań. Nawet u nas było coś takiego, gdy na zlecenie Lotu powstawała reklama z Bolkiem i Lolkiem. Ale nie kojarzę, aby dzisiaj w Polsce powstawały takie reklamy. Chyba nawet w Stanach rzadko takie są tworzone. Oczywiście ta mała bzdura nie stanowi integralnej części serii i jest wyłącznie zabawną ciekawostką. Ale lubię, gdy twórcy mają dystans do marki i pozwalają sobie zrobić coś takiego na boku. Na pewno jest to znacznie mniej krzywdzące dla filmu niż wciskanie oczywistej reklamy w trakcie seansu. Świąteczny obiad na specjalną okazję. Soczysty był ten kurczak. Ulubione danie mamy. Parówki do sałatki? Nie, berlinki.